Dzień dobry, z tej strony Karolina, a to są HIVcasty. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Mpox, o chorobie do niedawna nazywanej ospą małpią. Jest to temat ważny w kontekście nadchodzącego lata. Letnie festiwale, częstsze imprezy, gorąca pogoda dają przestrzeń do eksperymentowania oraz zawierania nowych relacji, w tym seksualnych. Właśnie, bo kto nie lubi być blisko? Wraz z moim specjalistą postaramy się dziś odpowiedzieć na pytanie, czy Mpox zdominuje infekcje przenoszone drogą płciową tego lata oraz przede wszystkim jak możemy się chronić przed zakażeniem. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Jacek Kowalski, specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych, lekarz pracujący w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Autor wielu publikacji naukowych, między innymi jako pierwszy opisał studium pierwszych przypadków klinicznych ospy małpiej w Polsce. Artykuł został opublikowany w przeglądzie epidemiologicznym w 2022 roku. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry Państwu. Z Jackiem znamy się zawodowo, pracujemy w jednym oddziale, stąd też moje zapewnienie, że jest to osoba, która najlepiej przedstawi sytuację Mpox w Polsce. Jak to było i jak jest teraz? No więc zacznijmy od tego, czym jest Mpox i dlaczego nie ospa małpia, tak jak to było nazywane do tej pory. Więc Mpox jest odzwierzęcą chorobą wirusową wywoływaną przez wirus ospy małpiej i Światowa Organizacja Zdrowia w związku z tym, że nazwa ospa małpia jest mylna, bo po pierwsze nie dotyczy ona tylko i wyłącznie małp, a została u nich rozpoznana jako pierwsza, została zmieniona na Mpox, żeby nie stygmatyzować zwierząt. I ospa małpia pochodzi od gryzoni. Głównym rezerwuarem tej choroby są gryzonie i od gryzoni mogą zakazić się wszystkie naczelne, w tym człowiek i między innymi małpy. I w 1958 roku w Skandynawii wykryto tego wirusa po raz pierwszy i wykryto go właśnie u małpy naczelnej. W związku z tym tak nazwano tą chorobę, co nie jest dobrym nazewnictwem współcześnie i powoduje stygmatyzację. No właśnie, czynnikiem etiologicznym Mpox jest wirus, tak? Tak. Natomiast dlaczego dopiero teraz usłyszeliśmy o tej chorobie, skoro mówisz, że wirus został wyizolowany w 1957 roku, tak? W 1958 roku była izolacja, a pierwsze przypadki wśród ludzi stwierdzono w 1970 roku. I do tego momentu, tak naprawdę do końca 2021 roku, choroba dotyczyła głównie krajów Afryki Zachodniej i Centralnej i tam była endemiczna, czyli występowała regularnie i cały czas. Na początku ona dotyczyła tak naprawdę tylko i wyłącznie dzieci z rejonów wiejskich, które po kontakcie z dzikimi zwierzętami zakażały się chorobą. Potem w 2017-18 roku trochę zmieniła się transmisja wirusa i dotyczyła ona głównie młodych mężczyzn, już wtedy z rejonów miejskich. I do końca tak naprawdę 2021 roku na całym świecie, znaczy poza Afryką, było tylko około 12 przypadków tej choroby i tak naprawdę wszystkie były importowane z krajów Afryki, w większości z Nigerii. I potem stało się coś dziwnego, znaczy akurat jeżeli chodzi o choroby zakaźne, nie jest to niczym dziwnym. Wirus ospy małpiej wywołał epidemię międzynarodową, która w tej chwili zajmuje wszystkie kontynenty i tak naprawdę większość krajów na całym świecie. I wszystko się stało, znaczy takie jest domniemanie, że wszystko się stało na początku kwietnia 2022 roku na Gay Pride na Gran Canaria Bezopalomas, gdzie były duże imprezy masowe. Ktoś tam musiał się znaleźć, który był zakażony ospą małpią i przeniósł chorobę na innych uczestników tej imprezy. Ci uczestnicy wrócili do swoich krajów i ta choroba zaczęła się szerzyć dosyć mocno w Europie. Jeżeli chodzi o Europę, to mieliśmy najwięcej takich przypadków tej choroby było w Hiszpanii, Portugalii oraz w Anglii. Następnie przeniosła się na inne kraje Europy, następnie do Stanów Zjednoczonych, później do Ameryki Południowej, a na chwilę obecną już zaczyna się szerzyć w Azji, więc choroba cały czas występuje. Jakby jeżeli chodzi o nasz kraj, na chwilę obecną żadnych przypadków nie stwierdzamy, ale spodziewamy się latem tego roku kolejnego wzrostu zachorowań w związku z, tak jak mówiłaś, imprezami masowymi, tygodniami dumy, paradami i takimi różnymi imprezami masowymi, w których może dochodzić do takich zakażeń, bo droga zakażenia jest ewidentnie kontaktowa. No właśnie, jak możemy zakazić się Mpox? Mpox do tej pory była odzwierzęca, a w tej epidemii zmieniła zupełnie drogę transmisji, czyli z transmisji odzwierzęcej mamy w tej chwili do czynienia z transmisją w trakcie intymnych i seksualnych kontaktów z drugą osobą. Wrażliwi na zakażenie są tak naprawdę wszyscy, ale w związku z tym, gdzie epidemia powstała i w jakim środowisku zaczęła się rozwijać, to na chwilę obecną zdecydowana większość przypadków to są osoby MSM, tak, czyli mężczyźni mający kontakt z mężczyznami i często bardzo do tych zakażeń dochodzi w trakcie chemseksu, niestety w tej chwili powszechnego,
w saunach za pomocą aplikacji randkowych, czyli z licznymi, nieznanymi sobie partnerami, którzy nawet nie muszą mieć zmian skórnych typowych dla ospy, a są zakaźni dla otoczenia. Ważne jest chyba to, żeby zdawać sobie sprawę, że prezerwatywa nie chroni przed mpox w kontakcie. Nie chroni w 100% to na pewno. Znaczy są najnowsze badania, to jest wszystko dopiero badane. Czy ta choroba jest ewidentnie chorobą przenoszoną drogą płciową? Na pewno wiadomo, że wirus znajduje się w wymazach z jamy ustnej odbytu, cewki moczowej oraz w spermie. I w spermie jest to wydzielanie tego wirusa jest przedłużone nawet do ponad 50 dni. WHO zaleca ewidentnie stosowanie prezerwatywy w kontaktach zabezpieczających przed zakażeniem ospą małpią, ale 12 tygodni od wygojenia się zmian skórnych, czyli bardzo długo. Ale to nie tylko ta droga, tak? To jest głównie droga kontaktowa, czyli skóra nieuszkodzona, skóra nie musi być uszkodzona, bądź śluzówki, więc wystarczy się skontaktować z osobą, która ma zmiany skórne, ze zdrową skórą i wtedy do takich zakażeń dochodzi. I wirus się rozwija w miejscu jego wniknięcia do organizmu, czyli w obecnej epidemii te zmiany skórne pojawiają się głównie w zależności od kontaktu seksualnego. Jeżeli był kontakt oralny, to wtedy są w jamie ustnej, jeżeli był kontakt analny pasywny, to są w okolicach odbytu, jeżeli był kontakt analny aktywny, to są w okolicach narządów płciowych i potem mogą się rozsiewać dalej na dalsze części ciała. Czy biorąc pod uwagę to, co już wiemy na temat mpox i na temat dróg transmisji tej choroby, uważasz, że powinniśmy edukować jedynie populacje kluczowe, czyli tutaj MSM, czy jednak edukacja należy się całemu społeczeństwu? Bo tak jak powiedziałeś, mpox może tak naprawdę zakazić się każdy. Światowa Organizacja Zdrowia, czy ECDC, tak, czyli jakby takie organizacje nadrzędne, które dają nam różne wytyczne, mówią, że ta cała profilaktyka i edukacja powinna głównie dotyczyć grup ryzyka, czyli osób LGBT+, na chwilę obecną, ale absolutnie każdy powinien wiedzieć na temat tej choroby, przynajmniej jakieś podstawowe informacje znać, bo tak jak mówiłaś, każdy z nas może się nią zakazić. Jedynie osoby, które były szczepione przeciwko ospie prawdziwej, to jest ta sama grupa wirusów, więc szczepionka jest identyczna i reaguje krzyżowo w 80% chroniąc przed ospą małpią, ale tych szczepień na chwilę obecną nie ma. Kiedyś był program masowy szczepień przeciwko ospie prawdziwej, który zakończył się w naszym kraju w 1980 roku. Czyli osoby urodzone przed 1980 roku być może były szczepione. Bardzo charakterystyczna jest blizna na ramieniu po tym szczepieniu, można sobie sprawdzić, czy się ją ma i wtedy wiemy, że ta osoba była zaszczepiona. Z tym, że odporność, tak jak w większości szczepionek, nie jest na całe życie, tylko jest czasowa i przy ospie prawdziwej czy małpie ona chroni około 20 lat, trochę ponad 20 lat, więc osoby, które były zaszczepione w dzieciństwie, tak czy inaczej na chwilę obecną będą wrażliwe na zakażenie i ewidentnie widzieliśmy to w szpitalu, mieliśmy przypadki osób urodzonych poniżej 1980 roku, zaszczepionych przeciwko ospie, mających charakterystyczną bliznę, które jednak na tą chorobę zachorowały. Zdecydowanie łagodniejszy był przebieg, ale zachorować może każdy. A na świecie czy odnotowywano inne przypadki zakażeń niż wśród mężczyzn mających seks z mężczyznami? W obecnej epidemii tak, ale były to marginalne przypadki i jeżeli chodzi o kobiety, to były to głównie kobiety żyjące w związkach z mężczyznami, którzy mieli kontakty z innymi mężczyznami w związkach otwartych i było niewiele, ale było trochę przypadków wśród dzieci i były to głównie dzieci wychowywane przez pary MSM, więc raczej dochodziło do tych zakażeń od osób, które miały jednak kontakt z mężczyznami, ale to się oczywiście może zmienić, tak jak w każdej chorobie zakaźnej. Choroba ewoluuje, wirus mutuje i może zupełnie zmienić drogę transmisji i przenoszenia, więc nie wiemy jak się to wszystko potoczy, ale może potoczyć się różnie. Okej, więc cofnijmy się do tego 2022 roku, tak naprawdę kwiecień, maj, zaczęło się to wszystko na Gran Canaria, tak? Potem rozprzestrzeniło się... W Anglii. Pierwsze przypadki były stwierdzane w Anglii, tak? Potem głównie właśnie Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Francja. Jeżeli chodzi o Polskę, to my pierwsze przypadki mieliśmy, pierwsze objawy kliniczne u pacjentów Polaków wystąpiły 16 maja i to było właśnie dwóch, partnerzy, którzy byli na tej konkretnej imprezie, na tym konkretnym Gay Pride na Mezopalomas. Jak podają, nie mieli tam kontaktów seksualnych stricte, ale byli na tych imprezach, gdzie byli w samej bieliźnie, więc do tych zakażeń doszło prawdopodobnie drogą kontaktu, co było widać w objawach ich klinicznych, bo nie mieli zmian na narządach płciowych jamy ustnej czy śluzówkach odbytu, tylko właśnie na skórze. I ja się spodziewałem naprawdę czegoś spektakularnego, a wcale nie do końca, bo to były pojedyncze zmiany skórne, dość charakterystyczne, ale nie było ich wcale tak wiele. Potem to się wszystko rozsiało się tutaj głównie w rejonach Warszawy, głównie właśnie tak jak mówiłem poprzez sauny i aplikacje randkowe i wtedy już te przypadki były dużo cięższe. Na szczęście nie mieliśmy żadnych
bardzo ciężkich powikłań. Na szczęście żadna osoba nie zmarła i tak naprawdę w okresie od maja do października, bo ostatnie przypadki mieliśmy w październiku, tych osób wszystkich razem, które zgłosiły się do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego z ewidentną, potwierdzoną bądź prawdopodobną ospą małpią były 94 osoby, z tym 81 osób była hospitalizowana, a 13 osób nie wyraziło zgody na hospitalizację. I na szczęście ta epidemia wygasła, więc w miesiącach zimowych nie mieliśmy żadnych przypadków. Potem był jeszcze pojedynczy przypadek w kwietniu 2023 roku, czyli w tym roku. I to był pacjent akurat, który wrócił ze Stanów Zjednoczonych i tam miał liczne kontakty seksualne z nieznanymi mężczyznami, bo tam ta epidemia w tej chwili jest najbardziej zaawansowana i najwięcej przypadków w tej chwili na całym świecie stwierdza się w Stanach Zjednoczonych. No, pacjent był na szczęście subordynowany i pouczony, żeby nie mieć żadnych kontaktów seksualnych do całkowitego wygojenia się zmian skórnych i no, wydaje nam się, a przynajmniej nie stwierdziliśmy żadnych przypadków wtórnych, czyli chwilę obecną powiedzmy, że w kraju nie ma krążącego wirusa, ale w każdej chwili w związku z latem, tak licznymi wyjazdami, licznymi festiwalami, licznymi masowymi spotkaniami do takich zakażeń może zacząć dochodzić i może znowu być epidemia i może być też dużo gorsza niż była ta w zeszłym roku. No właśnie, a jak to też było, jeżeli chodzi o nasze przygotowanie do hospitalizowania pacjentów mpox w tamtym roku? Czy my mieliśmy zabezpieczenie, czy mieliśmy diagnostykę, czy pacjenci wymagali hospitalizacji, czy ta hospitalizacja była obligatoryjna, czy oni wyrażali chęć bądź niechęć do hospitalizacji? Jak to wyglądało wszystko? No, szpital zakaźny, jak to szpital zakaźny, jest do tego przyzwyczajony. Tak? Mamy bardzo różnych chorób zakaźnych, w tym wymagających izolacji. Mamy też pododdział do chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, więc jeżeli chodzi o sam szpital zakaźny, to wszystko było tak jak trzeba. Problem polegał tylko na tym, że nie mieliśmy dostępu do szczepień, tak? Bo szczepienia można stosować zarówno w profilaktyce przedekspozycyjnej, czyli zanim zachorujemy, żeby zapobiec zachorowaniu, jak i poekspozycyjnej, czyli po kontakcie z osobą zakażoną, podanie szczepionki może zapobiec wystąpieniu choroby, bądź zdecydowanie złagodzić jej przebieg. I tych szczepień niestety nie było. Na szczęście udało się te szczepienia ściągnąć, ale dopiero zalecenia a propos szczepień, czyli to jak mamy i u kogo mamy je stosować, wyszły we wrześniu, czyli tak naprawdę już po szczycie zachorowań, bo szczyty mieliśmy dwa na przełomie czerwca i lipca i na przełomie sierpnia i września 2022 roku, czyli wtedy, kiedy już się skończył szczyt zachorowań i tak naprawdę przypadki były pojedyncze, to Polska zakupiła te szczepienia, z tym, że one nie są powszechnie dostępne absolutnie, one są dostępne tylko przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, więc szpital może takie szczepienia ściągnąć, ale musi ściśle stosować się do zaleceń wydanych przez ministra zdrowia. Te szczepienia, mimo że były w tej rządowej agencji, to dostarczono nam je do szpitala dopiero w październiku, czyli tak naprawdę wtedy, kiedy się skończyły wszystkie przypadki. To jest kwestia szczepień, a jeżeli chodzi o leczenie, bo są dostępne leki przyczynowe, tak, czyli konkretnie działające na konkretnego tego wirusa i bardzo skuteczne. Nie trzeba ich na szczęście stosować u każdego pacjenta, bo większość zdecydowana przypadków w związku z obecnym kladem genetycznym, który jest 2B, czyli taki dużo łagodniejszy, który ma dużo niższą śmiertelność, stosuje się te leki tylko w przypadkach ciężkich, tak? Tylko wtedy, kiedy choroba jest naprawdę zaawansowana, bądź kiedy występują powikłania. No bo choroba daje dużo powikłań, łącznie ze ślepotą, zapaleniem płuc, zapaleniem mózgu, do zgonu włącznie. I takich leków w Polsce wtedy, kiedy była epidemia, nie było w ogóle żadnych, nie było żadnego dostępu. Kraje Europy, które miały dostępy do tych leków, poblokowały eksporty, ponieważ każdy potrzebował tego leku dla siebie. I lek został ściągnięty do Polski, też do tej rządowej agencji, ale dopiero kilka miesięcy temu, czyli dawno po zakończeniu epidemii. Leki mamy tak naprawdę trzy. Jest cydofovir, brincidofovir, które są w ogóle w Europie niedostępne, one są głównie w Stanach Zjednoczonych stosowane i tecovirimat. Tecovirimat jest lekiem najlepszym, jest w formie doustnej i dożylnej. Na razie mamy zapewnienie, że w przypadku wystąpienia ponownych zachorowań i konieczności zastosowania tego leku zostanie on przydzielony do szpitala, ale na chwilę obecną nie mamy takiej potrzeby, więc nie wiem, jak to wyjdzie w praktyce. Więc na pewno jesteśmy ten krok do przodu niż rok temu, bo przynajmniej na ten moment Tak, mamy zapewnienia co do Tylko nie o to chodzi, tak? obecności Chodzi leku. o to, żeby zapobiegać wystąpieniu Zgadzam choroby, się. a nie o to, nie leczyć już przypadki, które wystąpiły. Więc, no ale tak, masz rację. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj o szczepienie, to jakbyś mógł powiedzieć nam o profilu bezpieczeństwa tego szczepienia? Jak to jest, czy mogą się szczepić wszyscy? Jak to jest z osobami immunoniekompetentnymi? Jak to jest z kobietami w ciąży? I bezpieczeństwem tej szczepionki? No ta szczepionka jest jednym z wielkich sukcesów medycyny, bo to jest najstarsza szczepionka w ogóle, jaka powstała.
tym wirusem krowianki, to już nie będę tu całej historii opowiadał. Pan Jenner po prostu wymyślił pierwsze szczepienie w ogóle na świecie. I dzięki temu szczepieniu ospa prawdziwa, czyli bardzo poważna choroba z bardzo dużą śmiertelnością, bardzo podobna do ospy małpiej, z tym, że dużo ciężej przebiegająca, została jako jedyna choroba zakaźna do tej pory wyeradykowana, czyli nie ma jej w ogóle na całym świecie. Dzięki właśnie szczepieniu. I wtedy tych szczepień zaprzestano. To były szczepionki wtedy pierwszej i drugiej generacji, które były dużo gorsze, gdzie jakby tak naprawdę wszczepiano w skórę żywy wirus, który powodował miejscowe zakażenie i on był też zakaźny dla otoczenia, pozostawały te blizny, to nie było tak jak jest teraz. Teraz są szczepionki trzeciej generacji, które są całkowicie bezpieczne, podawane tak jak każda szczepionka w ramię, nie mają żadnych tak naprawdę działań niepożądanych, nie powodują żadnego zakażenia uogólnionego. Osoba, która jest zaszczepiona, jest bezpieczna dla otoczenia i są bardzo wysoko immunogenne i skuteczne. I chyba tyle. Nie wiem, o co pytałaś jeszcze? Tak, czy kobiety w ciąży mogą się szczepić? Niestety nie, bo to jest wirus, są różne rodzaje szczepień, to jest akurat szczepienie wirusem żywym atenuowanym, czyli takim uszkodzonym, który absolutnie nie spowoduje choroby u człowieka, a spowoduje wytworzenie u niego przeciwciał. Ale wszystkie szczepionki żywe, tak samo jak ospa, czy wietrzna, czy świnka, czy różyczka, czy odra, te szczepienia, które są żywe, nie mogą być podawane u kobiet w ciąży. Więc trzeba też myśleć o profilaktyce, zanim w ciąży się zajdzie. I to też jest podstawa, niestety rzadko stosowana w tym kraju. Wróćmy do mpox. Powiedz, Jacku, jaki jest przebieg kliniczny, to znaczy w ogóle jaki jest okres wylęgania tej choroby? Okres wylęgania, tak, czyli od momentu kontaktu z osobą zakażoną do momentu wystąpienia objawów klinicznych u pacjenta, to jest od 5 do 21 dni. Długo, jak na choroby zakaźne długo. Z tym, że w tej obecnej epidemii już jest ewidentnie udowodnione, tak samo było zresztą u tych pacjentów, których przybadaliśmy w Polsce, ten czas wylęgania się skrócił i wynosi na chwilę obecną około 7 dni. Czyli jeżeli ktoś miał ryzykowny, niebezpieczny kontakt, to może się spodziewać wystąpienia pierwszych objawów po tygodniu. Objawy są zazwyczaj łagodne. Dzielimy je na dwa rodzaje, czyli po pierwsze zmiany skórne, które są bardzo typowe. Można sprawdzić w internecie, zobaczyć zdjęcia, jak to wygląda. To są takie krosty, tak, które mają typowe zagłębienie w środku. Następnie to zagłębienie zamienia się w czarny strób. Ten strób odpada, potem się pokrywa zdrowym naskórkiem i dopiero wtedy można powiedzieć, że osoba jest niezakaźna i dopiero po całkowitym wygojeniu takich zmian osoba przestaje być zakaźna. Do tego są zmiany na śluzówkach, tak? Czyli te objawy, jakby wiadomo, tak? Tam, gdzie wystąpią zmiany skórne i będzie stan zapalny, to tam będą silne bóle czy powiększenie migdałków, zapalenie gardła i to, co pacjenci zgłaszali najczęściej i nagminnie i co było ich tak naprawdę największym problemem klinicznym, to było zapalenie odbytnicy z bardzo silnymi bólami, często z krwawieniami i kolokwialnie mówiąc, pacjent naprawdę nie mógł usiedzieć miejsc. Po prostu bardzo duże dolegliwości bólowe, z którymi radziliśmy sobie lekami przeciwbólowymi, znieczulającymi, ale niestety średnio one w tym względzie działały. I tyle. I do tego mamy objawy ogólne, tak? Czyli tak jak w każdej innej chorobie zakaźnej, niespecyficzne, czyli gorączka, osłabienie, bóle mięśni, bóle głowy, różne takie objawy. One są najczęściej bardzo krótkotrwałe, maksymalnie 2-4 dni. Pojawiają się teraz w obecnej epidemii najczęściej po wystąpieniu zmian skórnych bądź równoczasowo. Kiedyś to było tak, że one się pojawiały przed zmianami skórnymi, a teraz jest trochę inaczej i one raczej nie sprawiały pacjentom kłopotu. Głównie chodziło o te zmiany skórne i powikłania tych zmian skórnych, czyli zmiany skórne mogły pękać, zlewać się ze sobą, tworzyć owrzodzenia, często głębokie, nadkażenia bakteryjne, tak trzeba było stosować antybiotyki i mogły powodować jeszcze obrzęk penisa, tak wtedy, kiedy pojawiały się w okolicach cewki moczowej, nawet do zacewnikowania włącznie, czyli do zatrzymania moczu. I w tej całej kohorcie pacjentów, tych 94, na szczęście nie mieliśmy żadnych poważnych powikłań. Jeden pacjent miał zapalenie płuc, ale całkowicie bezobjawowe i wyleczył się samoistnie. Mieliśmy jedno zajęcie rogówki, tak, które jest bardzo niebezpieczne, bo może powodować ślepotę, ale na szczęście w tym przypadku tej ślepoty nie spowodowało i nie mieliśmy na szczęście żadnego zapalenia mózgu, tak, które jest często śmiertelne. Więc na szczęście wśród naszych pacjentów w Polsce nie było tak źle. Ale niestety możemy się spodziewać gorszych przebiegów. Żyjemy w kraju, w którym mamy bardzo dużą ilość late presenters, tak, czyli osób z zaawansowanym zakażeniem HIV, u których ta choroba będzie przebiegała w sposób piorunujący, z bardzo dużą śmiertelnością i jeszcze przy napływie uchodźców z Ukrainy, gdzie jak wiemy dostęp do diagnostyki leczenia HIV jest bardzo ograniczony. Może się zdarzyć, że będziemy mieli dużo cięższe przebiegi i może się zdarzyć, że któryś z pacjentów umrze. Więc tego też nie wiemy. No właśnie, jeżeli chodzi o zmiany skórne w przebiegu mpox, czy w Twojej ocenie one są na tyle
charakterystyczne, żeby na podstawie samych zmian skórnych rozpoznać mpox? No bo tutaj to Tak. jest taki alert trochę do dermatologów, tak? I do laryngologów, To jeżeli jest właśnie mówimy kolejny też problem w tym kraju, czyli brak edukacji. Niestety koledzy innych specjalności nie mają zielonego pojęcia, że taka choroba w ogóle jest i że może wystąpić u ich pacjentów. I faktycznie tak było, że ci pacjenci nie trafiali od razu do szpitala zakaźnego, tylko do lekarzy innych specjalności, poczynając od szpitalnych oddziałów ratunkowych, poprzez dermatologów, urologów, czyli tam, gdzie się te zmiany skórne pojawiały. Koledzy tego nie rozpoznawali, nie wiedzieli, co z tym zrobić, nie wiedzieli, jak to leczyć. Często rozpoznawali inne choroby przenoszone drogą płciową, czyli w sposób niewłaściwy one były leczone. Sami pacjenci też, nie wiem, wstydząc się tych zmian skórnych, te zmiany skórne zdrapywali, rozsiewali dalej, powodowali nadkażenia, wyciskali, smarowali to różnymi maśćmi, kremami, które absolutnie nie powinny być w takich przypadkach stosowane. I tak to niestety wyglądało. Dopiero po kilku dniach, jak już nikt nie wiedział, co się z pacjentem dzieje i pacjent trafiał do szpitala zakaźnego, no to już każdy lekarz chorób zakaźnych, naprawdę wystarczy jedno spojrzenie i wiemy od razu, że to jest akurat ta choroba, bo ta choroba jest bardzo charakterystyczna, jeżeli chodzi o swój wygląd. No ale mówię, lekarze chorób zakaźnych wiedzą, lekarze innych specjalności nie. Pacjenci też nie mają do tej pory jakby żadnej edukacji w tym temacie, więc też nie wszyscy się orientują, tak? Niektórzy tak, niektórzy nie. Także zachęcamy do sprawdzenia sobie nawet w internecie, jak wyglądają charakterystyczne dla mpox zmiany skórne. Na stronie WHO jest też dużo... Tak, są zakładki na stronie WHO i CDC z samymi zdjęciami i można spokojnie zobaczyć, jak to wygląda. Naprawdę, raz się to zobaczy i będzie wiadomo, że to. Tym bardziej, że zmiany zaczynają się w okolicy urogenitalnej, co do Najczęściej zasady. tak. Jeżeli tam wyniknął wirus, to tam one się pojawią jako pierwsze. Zacząłeś tutaj temat właśnie osób zakażonych HIV. Jakie są różnice w przebiegu klinicznym u osób immunokompetentnych i u osób zakażonych HIV, w tym leczonych antyretrowirusowo i osób, które nie są leczone antyretrowirusowo? Znaczy w tej epidemii, i to są dane międzynarodowe, jest bardzo duży odsetek, czy prewalencja osób zakażonych HIV. Nie jest to też niczym dziwnym w związku z drogą transmisji, tak? Jest to droga seksualna, więc no, te osoby zazwyczaj podejmują bardziej ryzykowne kontakty seksualne. I w tej naszej grupie 94 pacjentów prawie 45% osób, czyli bardzo dużo, to nie jest tyle, ile występuje w ogólnej populacji, była współzakażona wirusem HIV. Na całe szczęście, naprawdę bardzo jesteśmy tym zdziwieni, że nie było żadnych osób z zaawansowanym niedoborem odporności. Tak naprawdę wszyscy mieli CD4 powyżej 300-350 komórek, byli w trakcie skutecznej terapii ARV, czyli tak naprawdę choroba przebiegała u nich w sposób identyczny jak u osób immunokompetentnych, no bo byli immunokompetentni. Jedno mieliśmy świeże rozpoznanie zakażenia HIV, czyli jeden pacjent z ospą małpią hospitalizowany nie wiedział o tym, że jest zakażony HIV, a dowiedział się w trakcie hospitalizacji. Też miał CD4 powyżej 400 i jego przebieg był porównywalny do osób niezakażonych wirusem HIV. Do tego jest bardzo duża ilość koinfekcji innych chorób przenoszonych drogą płciową. Tak, to wszystko chodzi o drogi przenoszenia. To jest ta sama droga. I jeżeli chodzi o inne choroby poza HIV, to 25% pacjentów miała towarzyszącą inną chorobę przenoszoną drogą płciową w najbliższej przeszłości około rok albo równocześnie, więc tego też było bardzo dużo. Więc tak jak prace międzynarodowe pokazują, jeżeli osoby są immunokompetentne, skutecznie leczone ARV, to nie mają się czego bać. Przebieg będzie podobny, identyczny tak naprawdę jak u innych osób. Ale mamy grupy ryzyka, tak jak w każdej chorobie zakaźnej. I do grup ryzyka należą po pierwsze dzieci i osoby starsze, tak, no bo to są już też zaburzenia odporności, kobiety w ciąży i osoby immunoniekompetentne. I ewidentnie są prace naukowe, a one pochodzą głównie ze Stanów Zjednoczonych, bo tam był bardzo duży problem tej bardzo dużych ilości przypadków ospy małpiej u osób czarnych z bezdomnością, którzy nawet nie wiedzieli, że są zakażeni HIV, albo jak wiedzieli, to nie byli leczeni antyretrowirusowo, mieli głównie poniżej 100 komórek odporności i ewidentnie udowodniono, że u tych osób ten przebieg jest bardzo, bardzo ciężki. Zmiany są bardzo rozsiane, nekrotyczne, zajmują śluzówki, zajmują inne narządy, zajmują oczy, zajmują płuca, zajmują mózg i tam była bardzo duża śmiertelność i bardzo duża ilość zespołu rekonstrukcji immunologicznej. I przez to, jeżeli chodzi o Stany, no to oni są zawsze jakby krok do przodu. CDC jakby postanowiło, i to się stało we wrześniu 2022 roku, żeby ospę małpią dopisać do chorób oportunistycznych. I ona jest w tej chwili w Stanach już oficjalnie dopisana do chorób oportunistycznych. I tego musimy się bać, tak, że
W naszym kraju, gdzie mamy naprawdę dużo osób z źle kontrolowanym, nieleczonym, niediagnozowanym zakażeniem wirusem HIV i u nich, jeżeli wystąpi ospa małpia, to możemy się spodziewać dużych problemów. No właśnie, to jest to, co aktualnie obserwujemy u nas w oddziale i jak rozmawiamy z kolegami z innych ośrodków, że rzeczywiście liczba late presentersów, czyli osób, które są rozpoznawane z głębokim niedoborem odporności, jest coraz większa. Często są to osoby nie z jedną, ale z wieloma chorobami oportunistycznymi, więc to jest na pewno nasza obawa jako zakaźników. Co będzie w momencie, jeżeli rzeczywiście mpox w czasie tego lata zaczniemy rozpoznawać większą ilość przypadków zakażenia mpox. No jeszcze tym bardziej w kraju, gdzie osoby są absolutnie niewyszczepione, tak? Czyli wszyscy są tak naprawdę wrażliwi na to zakażenie. Jeżeli chodzi o dane ECDC, czyli europejskie, to w naszym kraju zaszczepiono około 260 osób i wszystkie te osoby były zaszczepione w profilaktyce przedekspozycyjnej zawodowej, tak? Czyli to są lekarze, medycy, pielęgniarki pracujący z osobami, które albo mogą pracować z osobami zakażonymi i połowa prawie to kobiety, tak? Czyli nie grupa docelowa na chwilę obecną, więc jeżeli chodzi o jakąkolwiek profilaktykę pacjentów, to nie ma jej tak naprawdę w ogóle i to jest niestety niedopuszczalne. W związku z tym, po rozmowach z pacjentami mieliśmy do czynienia z czymś takim, co tak nazywaliśmy turystyką szczepionkową, tak? Czyli pacjenci po prostu jeździli do innych krajów, stolic europejskich, do Malagi, do Paryża, do Berlina, do Londynu, gdzie takie szczepienia były za darmo, nie trzeba było mieć żadnych dokumentów ze sobą, po prostu jedyne co, to wiadomo koszty, czyli koszty przelotu i bardzo dużo pacjentów, których znam osobiście, po prostu pojechało do tych krajów, zaszczepiło się na tą chorobę po prostu, żeby być bezpiecznym i tak nie powinno być. Powinno to szczepienie być dostępne dla obywateli Polski po prostu tutaj na miejscu i powinno być bezpłatne, ale niestety tak nie jest. No właśnie, w Polsce mówimy o profilaktyce przedekspozycyjnej, jeżeli chodzi o szczepienie. Dotyczy to głównie osób medycznych. A jak jest z profilaktyką poekspozycyjną i szczepieniem? Bo to szczepienie my mamy zalecenia ministra zdrowia, których musimy się trzymać. Nie możemy ich jakby poza nie wykroczyć, bo wtedy będziemy musieli ponosić koszty takich szczepień. Szczepienie jest za darmo w profilaktyce przedekspozycyjnej tylko i wyłącznie dla grup zawodowych medycznych. I diagnostów laboratoryjnych i koniec. I nikogo spoza tych grup zaszczepić nie można. A w profilaktyce poekspozycyjnej dopuszcza się jakby zastosowanie tej szczepionki u pacjenta po kontakcie, ale jest to procedura bardzo skomplikowana, bo ten pacjent musi udowodnić, że faktycznie taki kontakt miał z tą konkretną i daną osobą, co jest często tak naprawdę prawie zawsze niemożliwe, bo to są kontakty anonimowe w jakichś seksklubach czy z aplikacji randkowych. Ta osoba naprawdę nawet nie wie, jak ta druga osoba mogła mieć na imię, więc nie jest w stanie udowodnić, że miała ewidentny kontakt z osobą zakażoną, więc dlatego tych szczepień nie ma i dlatego dostęp do nich powinien być zdecydowanie rozszerzony. A żeby to zrobić, to muszą być już decyzje ministerialne. My jako lekarze nie mamy na to żadnego wpływu. No dobrze, to jeżeli tak kiepsko wygląda sytuacja z tymi szczepieniami, to powiedz nam, co możemy zrobić w ramach profilaktyki nieswoistej, żeby chronić się przed mpox w kontekście nadchodzącego lata? Wróćmy jeszcze do tego, bo na początku był obowiązek hospitalizacji i ten obowiązek hospitalizacji został wprowadzony 31 maja, więc każda osoba, u której stwierdziliśmy to zakażenie bądź podejrzenie takiego zakażenia, musiała być obowiązkowo hospitalizowana pod groźbą policji i różnych takich rzeczy. I to trochę nie miało za bardzo sensu, bo dużo osób miało łagodny przebieg i nie musiały leżeć w szpitalu, a wygojenie się tych zmian to jest około 2 tygodni, więc przynajmniej około miesiąca ten pacjent spędzał w szpitalu zupełnie, kompletnie niepotrzebnie. Potem zostało to zmienione w sierpniu 2022 roku i na chwilę obecną do tej pory mamy obowiązujące przepisy, że mamy możliwość izolowania pacjenta w warunkach domowych, czyli tak jak w COVID, tak, że pacjent jest zakażony, jest oceniony przez lekarza, ma wykluczone inne choroby przenoszone drogą płciową, jeżeli nie wymaga hospitalizacji, idzie do izolacji w warunkach domowych i to już ma sens, tak jest na całym świecie. Taki pacjent nawet zgodnie z zaleceniami ECDC nawet może opuszczać swoje mieszkanie, z tym, że jest zalecenie zakrywania zmian skórnych, tak, czyli długie rękawy, długie nogawki, plus dodatkowo noszenie maski, takiej zwykłej maski chirurgicznej, bo ta choroba jedną z dróg przenoszenia może być drogą kropelkową, ale to są tylko i wyłącznie bliskie kontakty twarzą w twarz przedłużone. Więc takie są zalecenia dla osoby, która ma to zakażenie, plus domownicy, to wiadomo,
mycie rąk wodą ciepłą z mydłem i dezynfekcja, sterylizacja toalety i oddzielne sztućce, takie przybory kuchenne, ręcznik, pościel. bo Tak. chyba tak też Tak, możemy tak. przenieść. Wirus jest bardzo mało wrażliwy na czynniki zewnętrzne środowiska i mówi się, że jeżeli chodzi o pościel i bieliznę, to on nawet kilka lat może być aktywny i zakaźny w takich materiałach. Pranie w 60 stopniach wystarczy. Więc takie podstawowe zasady higieny i izolacji kontaktowej. Tak możemy zapobiegać. No i wiadomo, cała reszta, czyli po pierwsze szczepienia, no to już o tym mówiliśmy, po drugie diagnostyka, czyli jak tylko podejrzewamy u siebie takie zakażenie, to trzeba je zdiagnozować, żeby wiedzieć, czy jest się zakażonym, żeby móc się izolować i żeby móc skutecznie leczyć tą chorobę. Czyli po pierwsze szczepienia, po drugie diagnostyka, po trzecie właściwe leczenie i izolacja. To są 3 podstawowe rzeczy, tak jak w każdej chorobie zakaźnej. I ta prezerwatywa, o której mówiliśmy, która pomoże w jakimś tam stopniu, ale absolutnie nie zapobiegnie w 100%. WHO zaleca także stosowanie prezerwatywy do 12 tygodni. 12 tygodni od wygojenia się zmian skórnych. u osób, które Czyli przechorowały doliczając jeszcze mpox. 2, no to jest przynajmniej 14 tygodni. Mhm. To lekarz musi ocenić, czy zmiany się wygoiły i czy pacjent już jest niezakaźny, czy nadal jest zakaźny dla otoczenia. No właśnie, a czy przebycie mpox chroni przed kolejnym zachorowaniem na tą chorobę? Prawdopodobnie tak. Nie wiemy tego w 100%, ale no, patrząc na poprzednie epidemie, patrząc na to, jaki to jest wirus, jaki klad genetyczny, jak to wszystko się zachowuje, tak, że choruje się na tą chorobę raz w życiu Mhm. i nabywa się trwałą odporność. Wracając jeszcze do powikłań, to tak jak powiedziałyśmy, w ośrodku warszawskim nie obserwowaliśmy powikłań śmiertelnych. W zasadzie obserwowaliśmy tylko nadkażenia bakteryjne skóry. Był jeden pacjent z zapaleniem płuc, który nie wymagał leczenia antybiotykiem. Mieliśmy pacjenta z zapaleniem rogówki. Natomiast jak to wygląda na świecie? Czy są jakieś powikłania mpox, które zagrażają życiu? Mówi się o zapaleniu nagłośni. Od początku, czyli od 1 stycznia 2022 roku do 5 czerwca tego roku ogólnie na całym świecie jest potwierdzonych, tak, czyli takich laboratoryjnie potwierdzonych około 90 000 przypadków osób zakażonych, z czego zgonów mamy 146. Mało, tak, jeżeli chodzi o taką liczbę, to ta śmiertelność nie jest duża. Tym bardziej, że te zgony dotyczą głównie Ameryki Południowej na chwilę obecną, czyli wchodzi tutaj w grę po pierwsze dostępność do opieki medycznej i skuteczność diagnostyki i leczenia. Jeżeli chodzi o Europę, to w całej Europie było tych zgonów tylko 7. I tyle. I duży jeszcze mają problem, to już mówiliśmy wcześniej, Stany Zjednoczone i to są właśnie te marginalne grupy społeczne, które wypierają jakby swoje zakażenie HIV, nie diagnozują się albo nie wiedzą w ogóle o tym zakażeniu, albo wiedzą i się nie leczą, czyli z zaburzeniami odporności, gdzie ta choroba przebiega w sposób piorunujący. I tak, jeżeli chodzi o zgony, to tak to wygląda, więc z jednej strony dobrze, z drugiej nie za bardzo. Najwięcej w tej chwili przypadków stwierdzanych z całego świata jest, tak jak już mówiłem, w Stanach Zjednoczonych. Na drugim miejscu jest Brazylia, na trzecim miejscu jest Hiszpania w chwilę obecną. I to jest, tak jak mówiłem, to nie jest tak, że teraz tych zakażeń jest bardzo dużo, ale one cały czas są. To nie jest tak, że wirus skończył krążyć w populacji. Światowo patrząc na cały świat mamy 0,6% wzrost, czyli nie ma spadku zachorowań. Cały czas jest wzrost zachorowań, tylko te zachorowania są pojedyncze na chwilę obecną, no ale spodziewamy się, że w związku z latem tego roku, że ich będzie coraz więcej. No, z Hiszpanii do Polski wcale nie jest tak daleko. No i Tajlandia teraz jeszcze, bo to wszystko teraz, jak mówiłem, przeszło na Azję i tam się dopiero to rozkręca i na chwilę obecną najwięcej jest przypadków, jeżeli chodzi o Azję Południowo-Wschodnią, Tajlandię, a jak wiadomo Polacy ten kraj bardzo często wybierają docelowo do podróży, więc no trzeba naprawdę uważać i jeszcze tam seks turystyka, jak wiadomo, też jest bardzo rozwinięta, więc naprawdę trzeba uważać. No dobra, no to na przykład jeden z naszych słuchaczy przesłuchał całego podcastu, podejrzewał u siebie mpox, wrócił z kraju, w którym rzeczywiście ten wzrost zachorowań obserwujemy, widzi u siebie charakterystyczne zmiany skórne i co powinien zrobić? Czy w zwykłym takim laboratorium publicznym, czy niepublicznym, prywatnym jest w stanie przeprowadzić diagnostykę mpox? No niestety nie, znaczy jedynym tak naprawdę ośrodkiem w województwie mazowieckim jest Wojewódzki Szpital Zakaźny i my mamy, no teraz mamy diagnostykę molekularną, tak, czyli najbardziej nowoczesną, czyli testy PCR i takie testy ma Wojewódzki Szpital Zakaźny i tak naprawdę żaden inny ośrodek. Ewentualnie PZH, czyli Państwowy Zakład Higieny, który teoretycznie powinien robić testy na wszystkie choroby zakaźne, jakie tylko istnieją, ale tam ta diagnostyka będzie zdecydowanie przedłużona i no myślę, że dużo skuteczniej, szybciej i sprawniej pójdzie to w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym. Więc taki pacjent, no
teoretycznie ze skierowaniem, ale tak naprawdę nie jest to wymagane, powinien się zgłosić do Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego. Tam lekarz dyżurny chorób zakaźnych, który naprawdę wie, jak ta choroba wygląda, oceni, czy jest takie podejrzenie. Jeżeli jest takie podejrzenie, pacjent będzie miał zaproponowaną hospitalizację, ponieważ badanie jest wykonywane tylko i wyłącznie w warunkach szpitalnych. To nie znaczy, że pacjent będzie leżał nie wiadomo ile. Jeżeli choroba będzie zdiagnozowana, jeżeli będzie miała przebieg łagodny, nie będzie wskazań do dalszej hospitalizacji, pójdzie do hospitalizacji, znaczy do izolacji w warunkach domowych. Jeżeli będzie wymagał hospitalizacji, absolutnie takie warunki będzie miał zapewnione. Jeżeli będzie wymagał leku, będzie miał również ten lek zapewniony. Już na szczęście teraz on jest. Więc jedyna możliwość zgłoszenie się do Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego. Dokładnie, więc tutaj to wszystko zostało powiedziane. Myślę, że ogrom wiedzy. Dziękuję Ci, Jacku, bardzo. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy? Chyba nie. Jedyne co, to chciałbym, żeby w tym kraju było tak jak w krajach zachodnich Europy i żebyśmy naprawdę mieli, bo są takie możliwości, większe zdecydowanie dostęp do to naprawdę lekarz ma zapobiegać wystąpieniu chorób, a nie leczyć już choroby, Tym które bardziej, jeżeli wystąpiły. mówimy o chorobach zakaźnych. Dokładnie i naprawdę są nowoczesne i skuteczne na to metody, ale w tym kraju już poczynając od tego, że nie mamy edukacji, to już o profilaktyce to możemy na chwilę obecną zapomnieć, więc chciałbym, żeby było inaczej. Chciałbym, żeby tak jak PrEP, czy Doxypep, czy inne środki, które zapobiegają wystąpieniu chorób przenoszonych drogą płciową, były szeroko i powszechnie za darmo dostępne w tym kraju. Refundowane, dostępne, dokładnie. I tego sobie życzymy. My zachęcamy oczywiście wszystkie osoby, które podejrzewają u siebie mpox, bądź mają zmiany skórne, które je niepokoją, do wizyt lekarskich, tak jak Jacek tutaj powiedział. Zachęcamy też do wizyt w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Mamy diagnostykę, mamy możliwości. Jak słyszymy, leki są dostępne, więc jesteśmy w stanie więcej zaoferować pacjentowi niż leki przeciwbólowe i przeciwświądowe. Mamy też coraz większe doświadczenie w leczeniu mpox, tak? Powstaje coraz więcej badań, prac naukowych na ten temat, więc tak naprawdę to, że obawiamy się oczywiście tych ciężkich przebiegów u osób immunoniekompetentnych, zakażonych HIV, natomiast No tak, bo to jest właśnie kolejny problem, bo może do nas trafić pacjent z głębokimi zaburzeniami odporności, tak? Czyli po pierwsze, szczepienie u niego nie będzie możliwe, bo to jest szczepionka żywa i poniżej 100 CD4 jest przeciwwskazanie do jakichkolwiek szczepień, ponieważ komórki nie wytworzą tych przeciwciał i nie wytworzą odporności, więc nie ma to sensu. Po drugie, pytanie, jak szybko włączyć leczenie ARV, tak, czyli antyretrowirusowe, czy czekać, tak jak w niektórych chorobach oportunistycznych, czy włączyć to bezzwłocznie. I kolejna rzecz, że możemy się obawiać i to jest też już udowodnione, bardzo dużego odsetka zespołu rekonstrukcji immunologicznej, który jest bardzo niebezpieczny dla pacjenta z głębokimi zaburzeniami odporności, więc wszystko tutaj ma plusy, minusy i tego są konsylia lekarskie i lekarze, żeby zdecydować, jak postąpić z tym pacjentem. Na pewno zdecydowanie lepiej będzie, jeżeli trafi do nas, niż jeżeli nie będzie podjęte żadne działanie w tym kierunku. Dokładnie, bo niestety late prezentersi też nam, lekarzom, sprawiają dużo trudności i zagwozdek, takiego jeżeli ja jeszcze chodzi... po 20 latach praktyki nie widziałem, żeby tyle było late presenters w Polsce. Jaką sytuację mamy teraz, dokładnie. O czym jeszcze się nie mówi, dopiero się zaczyna o tym mówić. Dlatego z tego miejsca chcielibyśmy ogromnie zachęcić do regularnego testowania w kierunku HIV. Absolutnie tak. Każda osoba, u której stwierdzono ospę małpią, ma obowiązek, lekarz ma obowiązek przeprowadzić testy w kierunku wszystkich innych chorób przenoszonych drogą płciową, a zwłaszcza zakażenia wirusem HIV. Dokładnie. Także I odwrotnie, tak. Zachęcamy do odwiedzania naszych punktów. Nasze punkty konsultacyjno-diagnostyczne przy ulicy Marszałkowskiej 68/70 i na Nugat 3. Ja z tego miejsca chciałabym podziękować serdecznie Światowej Organizacji Zdrowia WHO, która finansuje ten projekt, dzięki czemu mogliśmy nagrać ten naładowany wiedzą HIVcast. Dziękuję Ci, Jacku, Ja również serdecznie. dziękuję bardzo.